Jesteśmy dzisiaj w gorzelni rumu Kochana. Pogoda jest, jak widać, na zewnątrz dosyć fatalna, ale możemy Wam trochę pokazać, jak tu się robi rum. Jeśli lubicie rum, jeśli nie lubicie rumu, no to i tak zobaczycie. Spróbujemy i powiemy, czy dobre. Będziemy robić też degustację, także wykupiliśmy sobie pakiecik 4 różnych rumów do degustowania, no i będziemy próbować, który jest najlepszy i może nawet coś kupimy. Tradycje gorzelnictwa rumu na Hawajach nie są tak bogate i długie jak na Karaibach czy w niektórych miejscach w Afryce, ale robi się tu rum. Były tu kiedyś 2 gorzelnie i została tylko jedna, wykupiła tamtą drugą. W tej chwili jest to Kochana Rum Distillery i oni są tutaj potentatem, przynajmniej na Oahu. Na Kauai jest jeszcze jedna firma, Hanalei, ale nie zwiedzaliśmy tamtego zakładu. I tutaj, jak to zwykle w Ameryce, można kupić wszystko. Długopisy, ołówki, temperówki, koszulki, majtki, t-shirty, no i rum. Ta butelka mi się podoba. Która? Ta kwadratowa? No ładna jest. This is going to be more familiar with our whiskey drinkers. Whiskey or bourbon drinkers, starting off with a 45% ABV. She's not a big fan of whiskey, no. Jak to? It's strong. No weź napiszę. The only distillery in the world that's going to be aging in koa wood. And koa wood's an endemic to Hawaii, mostly grown on the Big Island. Chcesz spróbować? Dobra? I like it. You like that one? Better than Yes, yes. A, okej. This is your favorite. Mamy też czekoladę. No, dawaj. Gorzka? Dobra. Super. Dobra, dobra. I mamy miód. Słodki. That's sweet. Is it flavored with something? Yeah, so it says vinegar, habanero, cayenne, garlic, onion, sugar, salt, and probably some secret ingredient too. Sos jest też dosyć ostry, nie? Wow. No, ja tylko język wsadziłam i I już tego. O wow. A tu jeszcze mamy coś słodkiego, żeby zabić ostrość. It's our Blue Hawaiian, and it's gonna have coconut water instead of coconut cream, so a little bit more on the lighter side, 18% ABV. Spróbowaliśmy tu paru różnych rzeczy. Ciasto, ostry sos, czekoladę, miód, kilka rodzajów rumów, koktajli, rum smakowy, słaby, mocny. Jest dosyć drogo. Niektóre rzeczy są bardzo fajne. Niektóre rzeczy kupimy,
niektóre rzeczy nie kupimy, ale tutaj można spróbować wszystkiego i można tu wydać dużo pieniędzy. To takie ostrzeżenie. A Izie najbardziej smakowało? I najbardziej smakował rum o smaku czekoladowym i naprawdę super. I koktajl A, i koktajl był Hawaiian, też jest fajny. taki kokosowy on był, jak co był za smak? Kokosowy, taki lekko kwaskowy, No. w kolorze niebieskim. W zabójczym niebieskim kolorze. No, a mi najbardziej smakował taki rum, który jest bardzo drogi, kosztuje $150 za małą buteleczkę. Więc poprzestanę na degustacji. Tam, kto bogatemu zabroni. Deszcz przestał padać i mamy tutaj nawet niebieskie niebo i wychodzi słońce. A może za 10 minut znowu będzie padać. Nie, już tu nie będzie. Tu już nie będzie? Tak, bo już sprawdziłam na mapę deszczów, że chmura się przesunęła w inną stronę. Ale równie dobrze mogłoby. Dzisiaj są moje urodziny i tradycyjnie wybieramy się do restauracji meksykańskiej. Tradycyjnie jesteśmy też w USA od jakiegoś czasu. No i wybraliśmy się do restauracji meksykańskiej Margaritas. Widać to w tle. Honolulu, Waikiki. Spieszyliśmy się tu, żeby dotrzeć na 6, bo margarity są za pół ceny od 3 do 6. A okazuje się, że dzisiaj jest wtorek i mają cały dzień tę promocję, także zajebiście. Iza ma margaritę habanero. Jeszcze nie próbowałam. Jeszcze nie próbowałaś, a ja mam lilikoi, to jest marakuja po hawajsku. Krótko. No i zamówiliśmy house nachos. House nachos są większe od Izy praktycznie. I no, będziemy mieli je z jedzenia do końca tygodnia, także opłaciła się ta wycieczka. Jedzenie było ostatecznie bardzo dobre. Fajity, które przyszły po nachosach, też były dobre. Nie wbiliśmy dużo margaritek, bo mamy w mieszkaniu bardzo dużo alkoholu, więcej niż jesteśmy w stanie. Nie jesteśmy w stanie wam powiedzieć, jak dużo. Może zostawmy to w ten sposób. I idziemy pić do domu. Idziemy pić, ale ja jeszcze mam fantazję taką, żeby kupić sobie czekoladę z Trumpem w sklepie chińskim ABC i ją zjeść, bo nie było deseru. Więc zaraz zobaczę, co się da z tym zrobić. Jestem już przy zakazanym owocu. Zbliżam się. Biorę go do ręki. Już jestem z nim. Co teraz się wydarzy? Kochanie, mam już Trumpa w ręce. Co ty na to? Ja dziękuję. Co ty na to powiesz? Nie wiem, jakby mi się musiało chcieć słodkiego, żeby to zjeść. Ostatecznie kupiłem Trumpa, ale go nie zjem, bo trochę mi nie w smak. Zostawię to moim przyjaciołom. Także będziecie jeść. Ukoronowanie urodzin robimy dzisiaj
specjalnie dla Was i dla nas. Do Pani mówię. Drinki w prawdziwym ananasie, wydrążone specjalnym narzędziem z Allegro. Będzie się działo. Proszę Państwa, prawdziwą piña coladę w ananasie. No. Dobra. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać bardzo wyjątkową część Oahu. To miejsce nazywa się Hanauma Bay i w zasadzie od zeszłego roku już myślimy o odwiedzeniu tego. Jest to bardzo piękna, spokojna zatoczka, w której można pływać z fajką, obserwować rybki, żółwie, plażować. Bardzo piękne widoki, bardzo malownicze i spokojne miejsce. Nie jest tak łatwo się tu dostać. Problem jest w tym, że trzeba zrobić rezerwację. Miejsce stało się bardzo, bardzo popularne w ostatnich latach i władze stanowe ograniczają możliwość wjazdu, wejścia tutaj do 1400 osób naraz. Rezerwację można robić najwcześniej 2 dni przed i w zasadzie od razu po ich otwarciu, o godzinie 7 rano, one się wyprzedają. Jest kilkanaście okienek godzinowych w ciągu dnia. Najpierw trzeba obejrzeć taki krótki film instruktażowy i potem można wejść na plażę. Kosztuje to $25 od osoby. Dodatkowo parking zapełnia się bardzo szybko, więc też trzeba zostawić sobie troszkę czasu przed przydzielonym okienkiem, żeby tu móc spokojnie zaparkować. W naszym przypadku parkowanie i cały proces wejścia potrwał bardzo szybko i był bardzo sprawny. Nie chciałam nic powiedzieć, tylko chciałam zobaczyć, czy mnie widać. Już czekamy w ostatniej kolejce i za chwilę będziemy wchodzić. Byli ludzie, którzy zostali odprawieni z kwitkiem, więc lepiej mieć rezerwację. Everything here is protected by law. The motto is watch but do not touch. Please do not touch anything, especially when you go into the water. Film obejrzany pora do wody. Park przewiduje tu też taki pociąg, bo na plaży trzeba zejść. Jak się nie chce zejść albo wejść z powrotem, to jest taki mały pociąg. Więc nawet jeżeli macie problemy z chodzeniem, to jest tu coś takiego. Ale my idziemy piechotą dla rozprostowania nóg. Mamy tu dużo szczęścia, że jest dzisiaj słońce, bo na tym wybrzeżu, na wschodzie wyspy zazwyczaj pada. A dlaczego pada? Dlaczego pada, to już powiemy później.
ale to jest wyjątkowa gratka. Mieć taką fajną pogodę tutaj na wschodnim wybrzeżu Oahu. Jak się podoba? No pięknie, jestem zachwycona. Dobrze, że mamy picie i jedzenie, zostajemy tu cały dzień. Plaża jest otwierana od 7. Jest troszeczkę ludzi, ale no nie spodziewałem się, że będzie tutaj tak dużo pięknej, czystej i bardzo spokojnej wody. Nie spodziewałem się na Hawajach znaleźć takiej plaży, gdzie będzie zero fal. Naprawdę woda jest jak sadzawka. A ludzie są rozprzestrzenieni po całej plaży. Na razie jest godzina 10. Nie przeszkadza ta ilość, która tu jest. No zobaczymy, jak będzie dalej. Iza idzie przetestować wodę. Rybki są? No, takie duże. Duże ryby? No, kiedyś tu las z tym sprzętem. Można na obiad zrobić jakąś? Nie, no bo one są takie ładne, szkoda. Ci się, wiesz, później na niebiesko trawiło. Zęby byłyby kolorowe. Nie, kupa byłaby niebieska. Z niebieskiej ryby. Aj, nieprzyjemnie. Test wody. No. O. Woda super. Nie wiem, czy już mówiłem, wstęp tutaj kosztuje $25, rezerwacja. Miejscowi, to znaczy rezydenci Hawajów, mogą tu wejść za darmo i nie mają rezerwacji, ale tak czy inaczej, dzisiaj, no przynajmniej dzisiaj, w środę, nie jest to weekend, tłoku nie ma, limity działają, są ludzie, ale da się tu spokojnie wytrzymać. Właśnie byłem w wodzie. Widoczność nie jest genialna, bo jest tu płytko i jest piaszczyste dno, ale jest bardzo dużo ładnych, małych i dużych rybek. Nie widziałem żółwia, ale dużo kolorowych stworzonek pływa w wodzie wokół ciebie i naprawdę da się ty cieszyć. A tutaj jeszcze jest ratownik, jakby ktoś potrzebował. Jest toaleta, jest jakiś bar z napojami, jedzeniem, także w zasadzie wszystko jest na miejscu. Jeśli zastanawiacie się, czy można latać dronem, nie wolno. Zdjęcia z drona, które zaraz zobaczycie, zostały wykonane nielegalnie, ale już po zamknięciu plaży, więc nikogo już tu nie ma. Zakładam, że nikomu to nie przeszkadzało. Plaża jest czynna do 16, to znaczy parking zamyka się o 16.
Idziemy sprawdzić, jak wygląda tak naprawdę życie podwodne tutaj. No, czas do wody. Jak? Niesamowite. Fajnie jest? No, te rybki są niesamowite. Podeszły do Ciebie blisko. No, w miarę blisko było. Do plaży z parkingu jest zejście. Trwa to jakieś 5 minut w dół, 6 minut w górę. Trzeba kawałek podejść. Odpowiednik może 5-7 pięter do góry i na dole jest cała kolejka ludzi, młodych, zdrowych, nie grubych, bo takich tu brakuje na Hawajach, którzy czekają na kolejny pociąg. Ale szybciej i przyjemniej jest wejść, no i jakie widoki.
Ponownie witamy Was z naszej ulubionej restauracji Olive Garden, tym razem w Honolulu. Co będziemy dzisiaj jeść, kochanie? Ja będę sił to samo co ostatnio, czyli kurczak, krewetki i carbonara. Moje ulubione danie, można powiedzieć. Wszystko co lubisz. A ja jak zwykle steka, tylko różnica w tym roku jest taka, że jemy od paru miesięcy sporo mniej i prawdopodobnie duża część zostanie zabrana do domu. Ale za to spróbuję deser, czekoladową lasagne. To będzie bardzo interesujący eksperyment. Proszę, Carbon Capture Straw. BPI Biocompostable Straw, czyli rozkłada się, a jak się ją wyjmuje, to jest elegancka z plastiku. Czy my w Europie musimy się męczyć z tym rozmokłym papierowym gównem? Ja już jem. Dobra. Jak zwykle dostaliśmy super sałatkę i paluszki chlebowe, które są unlimited, więc w zasadzie, tak jak już mówiłem wcześniej parę razy, można się tu najeść, zanim się dostanie w ogóle danie. No ale nie będziemy przesadzać. Oby. A tutaj popisowy drink. Włoska margarita, czyli margarita z amaretto. And then so then we stand after we talk Thai No. Bierzemy sobie słomkę. put on Bełtamy. okay. Then we say, A, thank you. it's like I'm gonna get this. No i teraz klucz programu, danie główne. Mam cały talerz blusków. Cały talerz ślusków, W czyli sosie, popisowe popisowe danie carbonara z kurczakiem i z krewetkami, czyli ze wszystkim. I jeszcze pan ci trochę Czyli- posypał parmezanu. czyli 3 dania w jednym. Dania w jednym plus parmezan. Rewelacja. No, a ja tradycyjnie mój stek. No i co my tu jeszcze mamy na deser? Czekoladową lasagne, proszę Państwa. Tak wygląda czekoladowa lasagne. Dużo warstw, dużo przekładania, dużo czekolady. Mniam. Ja zaczynam. Zaczynaj. O kurde, grubo. Grubo, nie? No, ale taki... Daję radę. Super. A. O. Ale kawał. Na 3 osoby, nie? W Polsce byś dostał pół tego. No. Kolejny przykład super zastosowania przycisku Panic Button, czyli alarmu. Nie wiesz, gdzie jest twój samochód? No problem. Parking jest duży i obcy. Wciskasz i już wszystko się błyszczy, wyje i powiadamia cię, gdzie masz się udać.
plaża jest bardzo fajna, tylko są duże fale, więc no kąpanie się jest takie trochę utrudnione. No ale poza tym bardzo piękna woda, przyjemnie, ładny piasek, ładny kolor wody. No, naprawdę jest fajnie tutaj. Stoją na kajakach. Tak? A okej, no widzę, takie są te długie czółna hawajskie. Jest mięciutko i fajnie, no. Klimat bardzo Jak jest... się uda z pogodą, to może być Właśnie, bo tutaj jest... fajniej niż tam, bo tam, no chyba, że tam teraz też zwężały te fale, no nie wiadomo. Na plaży Lękaj nie ma tutaj toalety, nie ma pryszniców, ale za to nie ma też fal. To jest dodatkowy atut tego miejsca. Jest tu trochę trudno zaparkować, trudniej niż tam, ale jest widać, że to jest dużo więcej ludzi, dużo więcej turystów, ale woda jest dużo bardziej spokojna, także do kąpania Iza nawet poszła się wykąpać. Jest bardziej przyjemnie. Od razu jest już głęboko, No, ale jest super. Musimy tu jeszcze przyjechać. tak? No. Przyjeżdżać, no jak będzie pogoda oczywiście.
No i jesteśmy w meksykańskiej restauracji i zamówiliśmy coronaritę i miała być w smaku mango, a pan powiedział, że niestety nikt tak jeszcze nie zamówił takiego, więc przyniósł nam jedną mango, a drugą wersję coronaritę. I jak to smakuje? Super. Super. No więc teraz mamy do pokonania drogę samochodem jakąś, bo jesteśmy w miejscowości Kailua. No i będziemy po 2 margaritach. Znaczy jednej na głowę, a miało być pół na głowę. Może tego nie publikuj. Nie będę tego rzucał na YouTube'a. Chcę dotrzymać. Dokładnie. Nie będę tego rzucał na YouTube'a przed opuszczeniem USA. Fajita była bardzo dobra, taka autentyczna, domowa, bez ściemy. Iza jeszcze tutaj dojada resztki. Margarity były super, są super. I jeszcze zamówiliśmy taki śmieszny deser, jakąś tortillę na głębokim tłuszczu z sernikiem w środku. Speedy Gonzales się nazywa. Zobaczymy, co nam przyniosą. No i przyszło. Proszę, taki to jest wynalazek. Jest jeszcze wisienka w środku. Jest wisienka w środku, no. I maraskino, tak. Jest sernik w zapieczonej tortilli i jakaś bita śmietana. Czekaj. O. Dobre? No, super. 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 No, faktycznie jest to jakiś twaróg. Naleśnik z twarogiem na głębokim tłuszczu. Taki krokiet z twarogiem na słodko. Z sosem czekoladowym i wiśnią w środku. Czad. Dzisiaj wybraliśmy się na pierwszy trekking. Jesteśmy na Coco Head Trailhead. To jest ta góra, która jest za mną i tam trzeba się na górę wspiąć i wejść po dużej ilości schodów. Nie wiadomo, czy nasze kolana to zniosą, albo czy Iza wytrzyma psychicznie. Pora wyruszyć na szlak. Mamy wodę, mamy aparat, mamy buty i plastry na pęcherza. Jak się czujemy? Dobrze, idziemy. Będziemy zliczali schody? Ja to do 100 najwyżej. Schody z podkładów kolejowych. No, dlatego to się nazywa Coco Tram Trail, czyli tramwajowy szlak na wulkan Coco Head.
Nie kręć tak, jak idę do góry, bo to może się, wiesz, szybko skończyć. Na razie mamy 10 stopni. Czy nasze kolana to zniosą? A jest ponad 1000. O, no to słuszna liczba. Swoją drogą, co to są za tory? Patrzcie, jakiś pociąg. Gdzieś było. Na razie idzie się bardzo fajnie. Nie ma cienia, ale też nie jest bardzo gorąco. Jest fajny wiaterek. Widoki są błędne. Myślę, że za jakieś 15-20 minut da się stanąć na górze. I za trochę z tyłu. 200 schodów wyżej. Moje przemyślenia są w sumie bardzo podobne. Tyle, że zrobiło się trochę bardziej gorąco od wysiłku. Wiaterek nie jest już taki miły. Trochę więcej słońca daje, ale za mną jest taki most. Napisali, żeby go nie przekraczać, bo jest to niebezpieczeństwo. Może się zawalić, można umrzeć. No, ale ludzie po nim chodzą, więc chyba się przejdę. Nie jestem najcięższy, także powinienem trzymać. Jest też boczna ścieżka, żeby go obejść. Na pewno skorzysta z niej Iza. No to lecimy. No, trzeba patrzeć pod nogi. I uważać, gdzie się je stawia. Mam nadzieję, że gimbal nie spuści mi telefonu w dół. Idziemy dalej. Trzeba się patrzeć w dół, a jeszcze jak się kogoś mija, to jest niefajnie. No udało się, chociaż z kamerą nie było tak aż łatwo, ale jak się człowiek skupi, to można dokonać wielu rzeczy. Widoki nadal obłędne. Most dziurawy. To jest taki bardzo familijny szlak ogólnie, nie ma się co bać opisów, że jest bardzo stromo, wyczerpująco czy trudno. Tu jest wielu ludzi w różnym wieku, w różnym poziomie tężyzny fizycznej, grubi, chudzi, starzy, młodzi, ludzie z niemowlakami, ludzie z dziećmi, z emerytami. Naprawdę jest to do zrobienia. Są też ludzie w bardzo różnych strojach. Iza właśnie wybrała boczne obejście mostu ścieżką alternatywną i za chwilę mogę się jej spodziewać tutaj przy mnie.
No i jestem na górze. Widoki są nie z tej ziemi. Jest tu trochę ludzi, nie tak dużo. Po podkładach jest jeszcze kawałek do przejścia taką ścieżką gruntową i potem już można się cieszyć takim wspaniałym widokiem. A tam w dali jest Hanauma Bay, gdzie byliśmy pływać parę dni temu. To piękne miejsce, gdzie można snorkelować z rybkami. Iza niestety odpadła jakieś 330 schodów temu, jak się zaczęło robić bardziej stromo. Myślę, że dałaby spokojnie radę, ale może po prostu już się jej nie chciało. Ale no podejście jest strome i męczące, ale nie zajmuje długo. Ja zrobiłem to w 30 minut. Można to zrobić pewnie szybciej, ale no czekałem trochę na Izę. Niestety zapomniałem drona, więc jeśli chodzi o zdjęcia panoramiczne, będą musiały Wam wystarczyć te z telefonu. No, schodzenie też trochę trwa i jest również wyczerpujące, bo trzeba się bardzo skupiać, aczkolwiek nie jest aż tak męczące. Kochanie, przeszedłeś przez niebezpieczny most. Niebezpieczny most i Jak? nawet w dół szedłem przez most, Jejku, a czemu tak? bo lubię ryzyko i chciałem z niej zaimponować. Ale to mi i tak imponujesz, nie musisz tutaj na żadne niebezpieczeństwa. chciałem cię To trzeba było na rękach przejść. Na rękach następnym razem, jutro przyjdziemy na rękach. No i jestem już na dole. Ta górna stroma część jest dużo bardziej trudna. Ta dolna część można ją prawie że przebiec, zwłaszcza w dół, ale ta górna część troszeczkę wyczerpuje uda i kolana. Bardzo ciekawy jest system na Hawajach skrzynek pocztowych w budynkach. Otóż budynki mają często po kilkaset mieszkań, bo to są wysokościowce i jest bardzo ciężko umieścić dla nich wszystkich duże skrzynki pocztowe, żeby listonosz mógł zostawić paczki. Więc system jest taki bardzo ciekawy. Kiedy przesyłka jest mała, umieszcza się ją faktycznie w skrzynce. Kiedy przesyłka jest większa, zagląda się do skrzynki. W skrzynce jest kluczyk do specjalnej skrytki, których jest kilka. Listonosz zostawia w tej skrytce Twoją paczkę. Ta skrytka jest odpowiednio większa, jest ich tylko kilka na cały budynek. Bierzesz klucz, zostawiasz go w skrytce, otwierasz skrytkę i wyciągasz paczkę. Wtedy klucza nie możesz już wyciągnąć z tej skrytki. Listonosz przyniesie następną paczkę i wsadzi następnemu lokatorowi ten sam klucz do tej samej skrytki z numerem do skrzynki pocztowej. O, już pokazuję. To nasza skrzynka pocztowa. O, czeka tu na nas klucz do skrytki 2183. O. I patrzymy. O, jest 2183. Wkładamy, otwieramy. O, tu są dla mnie dwie paczki. I teraz ja już nie mogę zamknąć tej skrytki. To może zrobić tylko listonosz drugim kluczem. Wtedy on tu zamyka, ten klucz wyjmuje i wkłada lokatorowi do skrzynki, następnemu lokatorowi.
Amerykanie mają w sobie żyłkę handlowców, dlatego nawet jeżeli o tych hot dogach, które właśnie pokazałem, nikt w życiu nie słyszał poza tą plażą i może sąsiednią, no oni nadal będą się upierać, że to są hot dogi znane na cały świat. I tak samo możecie znaleźć znane na cały świat serdelki z Wisconsin albo znane na cały świat pierożki mięsne z Dakoty w jakimś zadupiu na końcu świata, gdzie nie dociera nawet internet. Nikt nie słyszał o tym, ale sprzedający, żeby rozreklamować swój produkt, będzie używał słowa famous. No i co? Kto mu zabroni, prawda? Poszliśmy sobie do miasta na naszą lokalną plażę, plaża Kahanamoku. No i obserwujemy sobie życie miejscowej społeczności. Nie chciało nam się nigdzie jechać, bo to godzina dojazdu do tych plaż na wschodnim, zachodnim wybrzeżu, a tutaj wzięliśmy sobie piwko, wyszliśmy z domu i po 5 minutach byliśmy na piasku. No jest fajnie, jest lagunka z małą wyspą dla dzieci. Z jednej strony, z drugiej strony jest morze, fal nie ma. Ty, kochanie, co uważasz? Ja jestem jeszcze nie gotowa. Jesteś niegotowa? Dobra. Jak co piątek Waikiki przygotowuje się do piątkowego pokazu fajerwerków, na którym niechybnie będziemy i zdamy Wam relację.